Dzień dobry, witamy na oficjalnej konferencji prasowej reprezentacji Polski przed meczem Ligi Narodów Walia Polska. Dzisiaj z nami jest selekcjoner Czesław Michniewicz oraz Wojciech Szczęsny. Zapraszam do zadawania pytań. Proszę, Iza. Welcome. Sorry. Is it working? So welcome everyone at the official press conference for the Polish national team before the Nations League game, Wales against Poland. There's coach Mr. Michniewicz here and Wojciech Szczęsny. Please welcome your questions. Iza, proszę. Nie wiem. Nie działa? Ja tu nie widzę żadnej rozbieżności zdań. Zgadzam się z Robertem, że gra na dwójkę napastników może w niektórych fragmentach meczu być korzystna dla Roberta, ale mecz trwa 90 minut, zagraliśmy 10 minut dobrze z dwójką napastników, a później już tego nie było widać, także można dyskutować na ten temat. Jutro będzie okazja zaprezentować to rozwiązanie, mam nadzieję, że będzie skuteczne. Question for the coach was we've seen after a game with Holland that there was Robert Lewandowski and Megzone said that there might be some discrepancies, that maybe it's better to play with two strikers and it could be a better option for us. And is it no discrepancy in your opinions with the coach? And the answer was I think there's no discrepancy between of us. There's either we're playing with two strikers or two number 10s. It's looking, so there's no issues about that. And the game starts. We play 90 minutes, and we play with two strikers, and after all, it all went well. Ja uważam, że zdecydowanie za długo i za dużo dyskutujemy na temat formacji. Wiadomo, że jak wychodzi się na mecz i nie gra się najlepiej, to potem łatwo się z tego chwytać, ale ważne jest to, żeby każdy się nauczył w odpowiednim systemie grać dobrze i wykonać swoje zadania. Jakbyśmy wyszli trójką obrońców w meczu z Holandią i byśmy mecz wygrali, to wszyscy mówili, że jest to super. Jak będę kiedyś selekcjonerem, to aż chyba nie będę, bo nie mam takich ambicji, to będę ja ustawiał zespół, ale na dzisiaj ja wiem, na jakiej pozycji gram i wiem, co mam zrobić. Question was to Wojciech, what do you think in your opinion is a discussion about the formation? Would not be better to play with four defenders, and what's your opinion about that? And the answer was, I think there's too much discussion about what formation we're playing. In or with, I think it's more a matter of the quality of the game. If we're not playing the game well, then obviously there will always be discussions about the formation, and it's not really so important which system we're playing. It's more important so that each player will do their tasks well, and either we're playing with three defenders and we win the game. Everyone say that was a great idea. If I will ever be a manager, a coach, although I don't think I ever will because I have no such ambitions, then maybe I'll be able to talk about that, but for now I'm not going to talk about that anymore. Tak, proszę. Dwa pytanka do pana i do Wojtka. Czy to, że Wojtek jest tutaj z nami, oznacza, że jutro Wojtek wyjdzie od pierwszej minuty na boisko? Jeśli nie jest to tajemnica, czy może pan potwierdzić, że właśnie Wojtek będzie w podstawowym składzie jutro? Nawet jakby Wojtka tu nie było z nami, to jutro zagrałby od początku. To nie jest spowodowane tym, że spotkaliśmy się w samochodzie jadący na stadion, na konferencję i przekonałem go. I później Wojtek, to jednak ty. Nie, tutaj od samego początku mówiłem, jest
sytuacja dla mnie klarowna była od samego początku. Przed pierwszym meczem z Szkocją powiedziałem, że Wojtek jest bramkarzem numer 1 i tu się nic nie zmieniło. Świetnie się spisuje Łukasz Skorupski w momentach, kiedy zastępował Wojtka, chociażby w meczu ze Szkocją. Pozostali dwaj młodzi bramkarze, którzy grali w czerwcu, również nie zawiedli, także tu sprawa jest jasna i klarowna, tylko kwestia, kto jest zdrowy. The question to coach, can you confirm that Wojciech Szczęsny is here with us? That means that he's going to start from the first minute on the pitch tomorrow, and if you can just confirm that, and if there's no mystery. Answer, no, it's not no mystery, and Wojtek will be with us anyway. I mean, it's not like we've met in a car and I'm just inviting him to be here with us. So I think, like I said from the very beginning, on our first game with Scotland, that Wojciech is our #1 keeper. Even though Skorupski has substituted him quite well in our first game in Scotland, and then there was 2 keepers playing in June, and they've not been any worse, but I've not changed my mind, and Wojciech is our #1. I drugie pytanie, panie trenerze, czy ma pan takie poczucie, że ten mecz z Walią pewnie po meczu ze Szwecją jest drugim najważniejszym takim meczem w hierarchii? Myślę tutaj o jego wadze. Raz, że gramy o utrzymanie się w pierwszej dywizji Ligi Narodów. 2, że to jest ostatni mecz o coś w cudzysłowie, no bo nie liczę sparingu z potencjalnie Chile. No i 3, no to jest takie spotkanie, gdzie można jeszcze w ostatniej chwili gdzieś tam kilku zawodników przetestować. Czy dostrzega pan jakąś szczególną wagę tego meczu, czy jest on dla pana tak samo istotny jak każdy inny? Czy może pan ten +1 przy tym meczu może pan postawić, jeśli chodzi o jego istotę? Dla mnie każdy mecz jest ważny, zwłaszcza jak się pracuje w reprezentacji. Graliśmy z Walią i od samego początku naszej rywalizacji tutaj grupowej mówiłem, że będziemy przygotowywać się dwutorowo. Będziemy chcieli zająć bezpieczne miejsce gwarantujące nam utrzymanie się w tej najwyższej grupie w Lidze Narodów, ale też musimy myśleć o Mistrzostwach Świata, bo nie możemy o tym zapominać, choć o czym nie rozmawiamy z zawodnikami, to my jako sztab musimy o tym pamiętać i stąd też każdy występ jest szczegółowo analizowany, patrzymy na przydatność, stąd też próbowaliśmy różnych ustawień, bo przydadzą się te ustawienia. Rozmawialiśmy z Wojtkiem jadąc tutaj na stadion, jak to się w Juventusie odbywa, ciągle zmieniają, rotują, raz grają na 3 obrońców, raz 4. Włosi wczoraj grali z Anglikami, normalnie grają 4 obrońców, wczoraj zagrali 3 obrońców. Nikt nie robi z tego problemu. U nas się toczy narodowa dyskusja 3, 4, 7, 8, to naprawdę nie ma znaczenia. Liczy się sposób, jak grasz, jakie są zadania, jak wykonujesz swoje zadania i tylko wtedy ma to sens, a taka dyskusja dla nas jako trenera, dla mnie jako trenera, to nie ma znaczenia, czy jutro zagramy 3 obrońców, czy 4. Chodzi o to, żeby zawodnicy wypełniali swoje zadania. Jeśli to będą robić, to będzie wszystko dobrze funkcjonowało. A jeszcze pytanie było, czy jakiś szczególny, nie, każdy mecz jest ważny. Mam świadomość tego, zresztą podobnie tutaj jak Wojtek i wszyscy, którzy przylecieliśmy wspólnie samolotem, że to jest bardzo ważny mecz. Potrzebujemy punktów, żeby zostać w tym miejscu, w którym dzisiaj jesteśmy i trzeba zrobić wszystko, żeby tak się stało. I tylko tyle i aż tyle. The question was for the coach, do you think that this game is more important, or would that be the second most important game for you after the playoff games with Sweden? Because first of all, that will be the game that is vital, will decide if we are going to stay in the Nations League, apart from the Chile game that we're going to be later on. Would that be the game that is more important than any other games for you? Also, because, or would it be just the game as any other game, or would you rather add +1 point to the importance of that game? The answer is that if you are playing for the national team, every game is important and is equal enough. I mean, I have said that before as well. There is 2 ways of preparation for us in the team, and first is that we are looking and we want to guarantee our place to stay in the first division of Nations League. But I'm also thinking about the World Cup and how to prepare the team and players for that game. We as managers of the team are thinking about it more, and we have to remember that. So every game is analyzed in detail, and we look at the players. We also look at the formations as well. And I have talked with Wojciech even in the car coming over here that discussion about if it's either 3 or 4 defenders. I don't know why we are actually so excited about how many defenders are going to play in the formation. It's not really important if it's going to be 4, 7, 8 or 6 defenders. So I don't really understand that issue. And for other teams, it's not a problem. And coming back to the question, I mean, it's more important how well each player is doing their tasks rather than which formation we're playing in.
And coming back to your early question again, every game is important when you're playing for the national team, and we are using this game to gather as much information as possible, and obviously we do need points as well to stay in the first division, Nations League. Jeszcze może dopowiem tego, bo tu padło pytanie o Szwecję, często gdzieś to pytanie pada, że w takim, a nie innym ustawieniu zagraliśmy, no ale musimy wziąć pod uwagę, że los tak sprawił, że Kasz, Bielik, Młoder czy Góralski nie ma ich, po prostu to jest już nowa reprezentacja, tamtego składu nie ma, tamtego składu nie otworzymy, reprezentacja to ciągłe zmiany i to w każdej reprezentacji, to nie tylko u nas, ciągły płat budowy, patrzysz na mecz wczorajszy Włochów, też widzisz wielu nowych zawodników, ciągle się zmienia, co zgrupowanie, ktoś dochodzi, ktoś odchodzi, no taka specyfika tego. I will just add to the question that the question is being asked often about the Sweden game, and the situation that there's Cash, Bielik, Góralski and Moder are not with us, and that's a normal situation. I mean the national team squad is in constant building site, and that's just how it is. It's normal, so we cannot change that. That's how it is. To jeszcze pytanie do Wojtka. Wojtek, my generalnie często zdarza się, że gramy z drużynami z Wysp Brytyjskich, czy ze Szkocją, czy z Irlandią w eliminacjach. Też graliśmy. Zawsze te mecze były wyrównane. Czy to było 2-2 w Warszawie ze Szkocją, czy w Szkocji, pamiętasz ten mecz taki niesamowity. Z Irlandią też było nerwowo. Spodziewasz się i spodziewacie się właśnie takiego wyrównanego spotkania właśnie w tym stylu także jutro? Bo to jest, czasami jest lekceważenie tych drużyn, a one zawsze są na wysokim poziomie fizycznym, zorganizowane są. Znaczy, wydaje mi się, że nie będzie problemu z lekceważeniem drużyny, bo jest to drużyna na naszym poziomie, więc i gramy o ten sam cel, czyli o utrzymanie się w tej dywizji A Ligi Narodów, więc na pewno będzie to mecz bardzo zacięty i wyrównany, a my oczywiście zrobimy wszystko, żeby przywieźć do domu korzystny dla nas rezultat, nie tylko po to, żeby zostać w tej Lidze Narodów, ale też po to, żeby poprawić troszkę nastroje przed przygotowaniami do mundialu. Well, Wojtek, question to Wojtek. Do you think that you've seen we often play with the British teams, so just either with Scotland or Ireland, and there's usually a quite tight games. It's either a 2-2 draw in Scotland and Warsaw, or with Ireland there was always games that were on the same level, let's say. And would you think that tomorrow's game you are expecting such a same intense game, and would you sometimes not think that you are underestimating such teams, although they have quite a strong physical aspect of it? The answer, I think there's no problem with underestimating any team, especially that team, because I think they're on our level, and our aim is to stay in Division A. So I know it's going to be a tight game, but we do want to just get a good result, or the right result for us, so we can bring it back home, which will keep us in Division A, but also have a good score, so that will keep our attitude higher, or the humours. Dzień dobry, Dominik Bartkowski, mam pytanie do pana Wojtka. Dzień dobry. Panie Wojtku, czy odczuwa pan jeszcze jakieś skutki tego starcia z Berghorstem w meczu z Holandią i jak po tych 2 dniach ocenia pan swoją reakcję? Odczuwam mocno, a nie na tyle mocno, żeby jutro nie móc grać w meczu. Tu chodzi o to ramię, jeżeli jutro... Tak. Ja bardzo rzadko tracę nerw na boisku. Nie wiem, czy to nie był pierwszy raz, kiedy to zrobiłem w życiu, ale uważam, że są sytuacje, w których nie ryzykuje się zdrowia przeciwnika. I myślę, że kiedy prowadzi się mecz 2-0 w 90 minucie na miesiąc przed mundialem, to jest jedna z tych sytuacji, w której zdrowie przeciwnika jest troszkę ważniejsze niż pokazanie swojego charakteru. Ale po meczu podaliśmy sobie rękę i absolutnie nie mam do tego zawodnika żadnych pretensji. To po prostu emocjonalna reakcja. Question, Wojtek, have you not felt the results of the tackle with Berghorst at the last game with Holland, and how do you classify your reaction to that tackle? The answer is I do feel it a lot, but not as much as I wouldn't be able to play the game tomorrow. It is the arm, and I don't know if that would be my first time ever that I have reacted like that on a football pitch, because I think that you should not risk any player's health, especially if you're winning 2-0 at 19th minute and it's 2 months before the World Cup. So
believe that maybe I have maybe overreacted, but after the game we did shake hands, so it's all okay. Mam pytanie do pana trenera. Panie trenerze, jak duży ból głowy i w ogóle czy ma pan jakiś nowy pomysł na stworzenie warunków pracy Robertowi Lewandowskiemu na boisku? No bo w meczu z Holandią bez strzału na bramkę, zresztą w kilku momentach Robert sfrustrowany, a w całej pana kadencji w 5 meczach 2 gole jedynie Robert Lewandowski, więc on sam chyba nie jest zadowolony z tego jak to wygląda. Z pewnością tak. Myślę, że my mieliśmy plan, żeby doprowadzić Roberta do pola karnego, ale Van Dijk nam w tym skutecznie przeszkadzał. Nie udało się wypracować pozycji strzeleckiej dla Roberta i na pewno martwi nas to, że Robert nie ma okazji nawet na oddanie strzału. I na pewno musimy myśleć, ustawiając skład, jak ten skład powinien być zbudowany, żeby takie sytuacje były. Myślę, że przeciwnik też swoje dołożył, bo graliśmy z klasowym zespołem. Przeciwko Van Dijkowi się gra bardzo trudno. Widzieliśmy, że praktycznie nie odstępował Roberta na krok. Obok niego jeszcze 2 pozostali stoperzy i ciężko nawet tej klasy piłkarzowi Robertowi w pojedynkę coś zrobić, dlatego muszą inni wziąć na siebie budowanie akcji, konstruowanie akcji, wyprowadzenie Roberta na pozycję. To się niestety w tym meczu nie udało. Mam nadzieję, że już jutro będzie zupełnie inaczej i Robert zacznie znowu strzelać bramki, bo ich tych bramek nam brakuje. Question was, coach, you do not have a headache that you can to create a good working environment for Robert Lewandowski. Robert Lewandowski has been frustrated the last game, so he was probably not happy that he just maybe didn't even have a shot at the goal, and he sounded not happy. Answer. We don't have a plan to get Robert into the goal area. However, Van Dijk was there as well, and he was making it very difficult. He was a good obstacle for us. So there was no shooting position for him. He didn't probably even get a shot at the goal. So that is our problem, to get him to the shooting position. And however, Holland is a class team, and especially Van Dijk is a really good defender. There was, he was up all the time, probably quite close to Robert. Didn't give him a chance, any space. There was also 2 other good defenders there in the team. So yes, it is hard for Robert, but also other players need to take some more responsibility on their shoulders, and it is difficult to him. But we have to all play as a team and to create shooting chances, not just him. Ale może ci tu głośniej, bo nie słychać? Okej. Paweł Dawidowicz wrócił do treningów. Jak wiemy, Arek Reca wyjechał do klubu, będzie się tam leczył. Na drobny uraz narzeka, oprócz Wojtka, który ma dosyć bolesne stłuczenie tutaj ręki. Sebastian Szymański lekko pociągnął przywodziciel na rozgrzewce przedmeczowej, ale mam nadzieję, że wszystko będzie ok i dzisiaj po treningu zdecydujemy, jaka będzie jutro rola tego zawodnika w meczu, czy będzie grał od początku, czy usiądzie wśród rezerwowych. Pozostali nie narzekają, wszystko jest ok. Question was, how's the help? Powiedział trener przewodniczącego naciągnął. Na rozgrzewce przedmeczowej już w meczu z Holandią. The question, how is the situation health-wise with the whole team? Because we know that last game Cardiff and Dawidowicz could not play against Holland. As we know, Dawidowicz has came back to the training, and Arek Reca came back to his club. And apart from Wojtek that has an arm injury, and Sebastian Szymański that has pulled his hamstring a little bit, but he should be fine at the training. But just on a warm-up, he just pulled the hamstring. But apart from them, everyone else is fine. Przede wszystkim graliśmy z Walią całkiem niedawno. Na pewno jest to drużyna bardzo, bardzo fizyczna. Uważam, że piłkarsko, jakościowo bardzo podobna do nas.
więc spodziewamy się zaciętego spotkania. Dzisiaj jeszcze mamy jedną odprawę chyba po kolacji, żeby analizować przeciwnika. Także staramy się skupiać na tym, żebyśmy my zagrali dobry mecz. Myślę, że jeśli my wykorzystamy nasze atuty, a takie mamy, to będziemy w stanie wywieźć stąd pozytywny wynik. Question, Wojciech, how would you compare the Welsh team? What are the good and weak sides? Answer, no, first of all, we have played with Wales not so long time ago, and it is a physical team. In terms of football quality, I think they're on a similar level to us. We are going to have another meeting after supper to analyze our opponents, but basically if we are going to focus on our strength and our qualities, then we are hoping to get a good result from the game. I muszę powiedzieć, że świetny jest Aaron Ramsey, bo się obrazi, jak nie powiem tego. And I have to say that Aaron Ramsey is superb, because he'll be offended. To dla nas wielka przewaga. Because he's not here, that's a great strength for us then. Łukasz, ci tryfierek. Panie trenerze, dzień dobry. Właściwie chciałem zapytać o to, czy bardzo zaprosiło Pana to, że Anglia odpada z Ligi Narodów, a Węgrzy rozwijali się niesamowicie. I patrząc nawet na przynależność klubową, bo tutaj kolega Filip Macuda na Twitterze rozpisał, to jest Lipsk, Fenerbahce, Omonia, Fehervar, Union, Pisa, Alkmaar, Lipsk, Filadelfia i Basel. Łukasz, ale mamy mecz Walia Polska. Tak, ale czy to gdzieś jest jakaś taka wskazówka, że teoretycznie słabsze reprezentacje, takie jak reprezentacja Węgier, jednak mogą osiągać znakomite rezultaty, nieprzypadkowe jednak w starciu z gigantami, ponieważ mieli taką grupę, no, praktycznie grupa śmierci na Mistrzostwach Świata. Oczywiście one się nie wydarzy, bo nie mogą grać ze sobą drużyny europejskie. No na pewno myślę, że cała Europa jest pod wrażeniem tego, jak zagrali nasi przyjaciele Węgrzy, bo wyrobić tyle punktów i to na wyjeździe wygrać z Anglią, wygrać z Niemcami i mieć szansę, wystarcza im remis tak, do finału, żeby zagrać w finałach, no to duże wydarzenie, ale ja myślę, że na miastkę tego już było widać w pierwszym meczu, kiedy polska reprezentacja grała, tam przegrywała 2-0, to już było widać, że tam się tworzy coś ciekawego. Później ten mecz w Warszawie, tam wielu zawodników, chyba zdaje się 9 nie przyjechało, były głębokie rezerwy, a my wszystko pokazali niezłą piłkę. Myślę, że duże inwestycje poczyniono na Węgrzech, miałem okazję rozmawiać z ludźmi, którzy tam funkcjonują. Wiem, jak te kluby funkcjonują, zatrudniają bardzo dobrych trenerów, no i ta piłka idzie naprzód i myślę, że to jest właściwy kierunek też dla nas, ale mówię, to jest jak gdyby temat już na osobną dyskusję, bo o tym można by długo rozmawiać. Question was for the coach, are you not surprised about the results that the Hungarian team are getting recently against England and Germany at the Nations League? And would you not think that like Lipsk, Fenerbahce and so many other European clubs that I'm not able to mention are actually getting good results? And there's not an indication for you that theoretically weaker sides are able to play well against giants of football? And answer, I think all people in Europe are impressed how our friends from Hungary are playing right now, especially winning away with England and Germany. Really good results for them. And even when we were playing against Poland, when we were 2 down away, playing with them, indicated already that they are an interesting team. And then when we were playing at home with them, there was when there was a second squad playing, then there was 9 basic players were not playing at that game. And in general, I've talked to a few people in Germany and in Hungary, and I know that they've made some great investments there, and I know how their clubs are functioning there. They've hired some good coaches, and I think there's also an indication for us how the Polish football could possibly learn from that, and maybe that's a direction that we should take as well. Miałem 2 pytania do Pana. Jedno, chciałbym jeszcze wrócić na moment do meczu z Holandią i spytać, co Pana w tamtym meczu zmartwiło najbardziej? Co było taką największą różnicą między tym, na co Pan liczył, a co Pan zobaczył na boisku? I czy to było na tyle duże zmartwienie, że nie da się go zniwelować, albo że się da zniwelować w ciągu 3 dni między meczami z Holandią i z Walią? Drugie pytanie konkretnie o Szymona Żurkowskiego. Pamiętam, że po czerwcowym zgrupowaniu Pan był z niego bardzo zadowolony, zarówno z gry, jak i z jego fizyczności, z tego, ile biega na boisku itd. Od tego czasu Szymek
no nie rozegrał zbyt wielu meczów i w jaki sposób to wpłynęło na jego dyspozycję właśnie fizyczną i spyta wprost, czy może Szymon Żurkowski zagra pierwszy skład. Jeśli chodzi o to, co mnie najbardziej zmartwiło, to wynik mnie zmartwił, bo nie takiego wyniku oczekiwaliśmy. Wiedzieliśmy, że w zanadrzu mamy jeszcze spotkanie Walią. Zakładaliśmy, że Belgia, grająca o pierwsze miejsce w grupie, zrobi wszystko, żeby to spotkanie wygrać. Tak się stało i tego jednego punktu nam zabrakło. To na pewno bardzo martwi, ale też jest wiele rzeczy, które nie funkcjonowały tak, jakbyśmy chcieli, a te, które funkcjonowały, to zafunkcjonowały, ale w krótkim wymiarze czasowym. Jeśli mówimy o jakichś akcjach składnych, czy jakichś dobrych rozegraniach, czy dobrym pressingu, to zdecydowanie za mało tego, bo musimy to częściej robić i wtedy będzie więcej szans do strzelania bramek. Przeciwnik też będzie mieć czasu na budowanie swoich akcji. Można by to długo wymieniać, ale najważniejszy był wynik dla nas w tym meczu, a on był niekorzystny i to jak gdyby kładzie cień na wszystko. Question to coach, what was your biggest worry after the game with Holland, and how would you describe the difference between your expectation and what you actually have seen on the pitch? Answer. What I was worried most was the score. That's the most important thing. But we knew that we had this one more game with Wales and that Belgium, because they do want to win the table, then they'll be trying to get a good score as well. So we had that in mind, but we didn't manage to get that one vital point for us. So we know that many things went wrong there, and if there's something good, then there was for a short span of time. Unfortunately, it should be longer, and we knew that if we'll be able to create more chances, then also the opponent will have less time to create their chances. Yeah? So there was many things where we know we have to improve. Second question was about Szymon Żurkowski. And in June, he was. We were happy after the national team games in June. He said he was well physically and he was playing well, but from that time he's not playing a lot of games. So what do you think about him right now? And I'll ask Frank. My honest question is are we going to see him in the first squad tomorrow? Jeśli chodzi o Szymona Żurkowskiego, jest rozważany jako zawodnik, który może jutro zagrać w meczu. Zobaczymy, czy od początku, czy jako zawodnik wchodzący. W czwartek nie mógł zagrać, wiadomo, żółte kartki, też sprawy osobiste. Przyszła na świat córeczka, także jest na pewno bardzo szczęśliwy i chciałby zagrać dobre spotkanie, a myślę, że mu w tym pomożemy, że na boisku się pojawi. He is considered to be in the team tomorrow, as he might be playing in the first squad or he might be a substitute. I don't know. On Thursday he couldn't play. Obviously there was yellow cards, so that's obvious. But also he had some important family matters. His daughter was born, so I'm hoping that he'll be really happy to play tomorrow and have a good game. Polska reprezentacja będzie chciała zagrać ofensywnie i utrzymywać się przy piłce, czy oddać piłkę Walijczykom i bardziej się Nie, chcielibyśmy jak najdłużej być przy piłce, utrzymywać się, budować akcje i te szybkie akcje po przejęciu piłki, żeby jak najszybciej kierować piłkę w stronę piłki przeciwnika, ale jak budować atak pozycyjny, no to żeby składał się z wielu podań, żeby zgubić krycie przeciwnika. Takie założenie mamy w każdym meczu, ale nie zawsze to widać, niestety nie zawsze się to nam udaje. A to jest podstawa, żeby tworzyć sytuacje bramkowe, to trzeba tych podań w ataku pozycyjnym zwłaszcza dużo wymienić, a jeśli budujesz kontratak, to trzeba szybko skończyć akcję strzałem, wykorzystać złe ustawienie przeciwnika. Jutro w meczu musi być wszystkie elementy, stałe fragmenty gry w obronie, w ataku, dobre przejście z obrony do ataku i w drugą stronę, także tutaj wszystkie te elementy, które występują w piłce, nie skupiamy się na jednym elemencie, że dzisiaj tylko będziemy kontratakować, a jutro będziemy tylko w ataku pozycyjnym grali. Takich założeń nigdy nie mieliśmy i nie będziemy mieli. Coach, it's not going to be a question about formation, but more about the strategy of tomorrow's game. Are you going to play more offensively, or you try to focus more on defense? As always, we are looking to have a good game, and we will be planning to have as much ball possession as possible and play quickly as well. Try to share many passes, and that way we'll try to lose the opponent's cover. Obviously, you could have the strategy, but either you're going to show it on the pitch, it's a different story.
So we will not going to focus on any particular elements of the football game, but in general we'll be trying to focus on counterattacks and try to quickly finish any counterattacks with short set pieces, quick transfer from defense to attack. But any football element we're not focusing on any particular football element, we're just trying to focus on all the elements equally. A couple of questions for Wojciech, if possible. Just Wales are calling the game tomorrow a cup final, but that in the same breath they're admitting the bigger picture is the World Cup. How peculiar is tomorrow night's game for both of you? You want to stay in Group A, but the bigger picture, is it the World Cup? How do you get the balance right? And a second part of the question is, Gareth Bale is probably not going to be able to play 90 minutes tomorrow. He's not been able to play 90 minutes for quite a while. Is he still the threat that he was a few years ago? Yeah, Gareth is always a threat. I've known him for a long time, and he's one of the best players I've ever faced in my life, to be quite honest with you. If he's physically well, then he's a big threat for us. Yeah, the game is a little bit strange because it's a big one for both teams, but we do have the World Cup in the back of our minds, so we want to win and we want to stay in the Division A, but we want to stay healthy as well. So I hope we can keep it nice and friendly. Yeah, shall I type that in Polish quickly? Pytanie brzmiało, Wojtek, jak uważasz, jak ważna dla Was będzie jutrzejsza gra, bo oczywiście tak samo jak dla Walii chcielibyście utrzymać w dywizji A, ale również macie w perspektywie Mistrzostwa Świata, więc jak ważne to dla Was będzie, żeby zbalansować to, że chcecie zostać w dywizji A, ale również może uważać na kontuzję. I co uważasz o grze przeciwko Garethowi Bale'owi? Odpowiedź, uważam, że Gareth Bale jest jednym z najlepszych graczy na świecie, jeden z najlepszych, przeciwko któremu grałem. Jutrzejszy mecz będzie troszkę dziwny, ale również ważny dla każdego z nas. Z tyłu głowy oczywiście też mamy, że są Mistrzostwa Świata, więc chcielibyśmy wygrać jutrzejszy mecz, żeby zachować nasze miejsce w dywizji A, ale również, żeby nie obyło się bez żadnych kontuzji, także mam nadzieję, że jutro będzie przyjacielsko i przyjemnie. Last question. Witam. Chciałem zapytać, bo obaj mówicie o tym, że nastroje przed mundialem trzeba trochę poprawić i to wiadomo, co o tym decyduje, tak, że jest mecz. Ale czy nie ma wrażenia, że po tym ostatnim meczu te nastroje wokół kadry zrobiły się tak bardziej nerwowe, dużo bardziej nerwowe? Myślę, że dołożyłeś tę swoją cegiełkę do tego, pisząc. Żartuję oczywiście. Wszyscy oczekują, że reprezentacja będzie zawsze ładnie grała i wygrywała i to jest normalne. Reprezentacji kibicuje cały kraj, 38 milionów mieszkańców i tutaj tych niezadowolonych na pewno jest wielu po tym spotkaniu. My też jesteśmy wśród tych niezadowolonych. To nie jest tak, że my jesteśmy zadowoleni z tego spotkania. No tak się złożyło, że mecz się ułożył tak jak się ułożył. Sytuacji zbyt wiele nie stworzyliśmy, najważniejsze nie strzeliśmy, ale zdecydowanie tych sytuacji było za mało. Ja sobie zdaję sprawę, że kibic bez względu na to, czy będziemy grać z Argentyną, z Brazylią, z Włochami, czy San Marino, będzie oczekiwał jednego i tego samego, czyli zwycięstwa. I na to musimy być gotowi, ale też nie oczekuję od kibiców, że będą analizować Belgów, Hiszpanów, czy inne zespoły, jaki to jest poziom sportowy, dzieci, zawodnicy grają, jak grają, bo kibic nie jest od tego. Kibic chce oglądać zwycięską reprezentację i stąd wiem, że te oczekiwania były troszeczkę inne przed tym spotkaniem, ale jak przypomnę sobie nastrój, w jakim reprezentacje nasze wyjeżdżały na turnieje, na których odnosiły sukcesy, począwszy od czasów Kazimierza Górskiego, dawno, ale też było później inne były turnieje, po co wyjedziecie, szkoda. W internecie tak pisali? Nie, to wtedy to jeszcze przegląd sportowy wychodzi z jednodniowym opóźnieniem, wiesz, także to Wojtek... To było, prawda? Nie, tak, takim innym trochę. Także no, to nie jest miłe nigdy. Ja nie twierdzę, że to jest fajna sytuacja dla nas, bo wolelibyśmy mieć zapewnione utrzymanie przed tym spotkaniem, przyjechać sobie tutaj i opowiadać o Mistrzostwach Świata, ale niestety nie możemy tego zrobić i musimy wszystko zrobić, to co Wojtek powiedział, że chcemy zakończyć tę walkę w grupie w dywizji A, utrzymując się tutaj i cel osiągniemy, bo taki mamy cel od samego początku, chociaż chcieliśmy ten cel połączyć i chcemy połączyć z przygotowaniem do Mistrzostw Świata i tylko tyle, także niech żywi nie tracą nadziei, będzie lepiej. Prawie się morać. Shall I choose? Nie było pytania, słuchaj. I'll interpret anyway, yeah? Nie ma rąku, nie ma co zapytać.
What are the attitude in the team before the World Cup, and do you not think that after the last game, the atmosphere in the team has lowered a little bit? Do you think? And answer, I think you've played a vital part in that the atmosphere went down, and but obviously the nation wants the national team to win always. I think that's quite obvious. That there's 38 million in people in Canada. They all want to win and they want to support the team. We do want that as well. That's not always possible. We do know that last game we've not created many chances. It was not enough chances we have created. But I think it's for the average nations team supporter. It doesn't matter if we're playing against Argentina, Brazil, Italy, or San Marino. Everyone wants to win, for the national team to always win. And I don't think it's a role for an average supporter to analyze teams as like Belgium or Holland, but they would still want us to win with such teams. We do know that even the old times, after with Kazimierz Górski was the national team coach, there was also bad atmosphere around the national team before they were going to the World Cup, and there were questions asked, why are you even going there? There's no point to go there. And Wojciech just said it wasn't on the internet, it wasn't on Twitter, it was just on a regular paper. So obviously it will be nice to just have guaranteed stay in the Division A already, and we can just sit here nicely and talk about the World Cup and our plans there. But it's not like that. So we are hoping to actually have that game and keep our place in the division team, but also at the same time we want to prepare ourselves as best as we can using that game to the World Cup. Okej, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.